naprawdę coś, co przesądziło o tym, że ten basen jest tutaj, to nie woda geotermalna. Ta woda geotermalna spowodowała, że ja się zainteresowałem tą lokalizacją, a to, że rozkład geologiczny gruntów nam pasował. No, nie ma tak jak w Monte Grotto we Włoszech, że woda ma 90 stopni. U nas woda geotermalna to jest tutaj akurat w Mszczonowie 42 stopnie. Tak? Czyli tak naprawdę woda, która idzie do eksploatacji, to jest 38. To są 4 ustroje niezależne. Jednym ustrojem jest sama niecka basenowa jako sześcian, jednym ustrojem jest tuba, która nie jest w ogóle powiązana, pracuje osobno od niecki i trzecią jest budynek socjalny, który jest w tym miejscu mniej więcej, czyli całość dookoła w tym miejscu jest dylatowana. Pracuje to niezależnie, no i kładka, tak? To są 4 ustroje niezależne. To jest jedyna kładka tego rodzaju na świecie. Jest kilka firm na świecie bardzo, bardzo drogich, którzy robią takie kładki różnego rodzaju. I ta kładka ma 20 metrów, okna wszystkie dookoła, a my żeśmy zapłacili za wszystko 4 razy mniej niż chciał Reynolds, tak? Więc nie ma takich rozwiązań. Akryl też jest takim materiałem niezbyt dobrze jakby wiedza wśród konstruktorów i tak dalej nie jest popularna na temat tego materiału. Jest to raczej cała wiedza skupia się przy firmach, które produkują akryl. Akryl wykonuje się bardzo fajną metodą. Dlaczego jak się robi takie grube szyby? To jest po prostu coś takiego, że są głębokie wanny, w które wkłada się 2 szyby. Te szyby są zdystansowane jakąś ramką dookoła, taką byle jaką. I między te szyby wlewa się akryl, który jest cięższy od wody i on te szyby rozpiera. Ale ma na tyle, wytwarza niewielkie ciśnienie, bo woda to wszystko kompresuje, że to są równiuteńkie tafle. Chłodzi się później tą wodę i on tam sobie polimeryzuje i robi się. Później Jaka jest mniej więcej grubość? W tunelu mamy grubość 11 cm, szyby płaskie 8 nie? No, natomiast problem tutaj tej kładki to polegał na tym, ja sobie tak narysowałem, będąc w Y40, bo pierwsze moje jakieś doświadczenia z takiego basenu głębokiego były właśnie po wizycie w Y40, gdzie ja sobie tak to zwizualizowałem, jest taki sześcian, z którego jest rura na jakąś głębokość i tak dalej. No i dobra, ja zacząłem tą przestrzeń gospodarować, a rozmiar tak naprawdę basenu wziął się stąd, że za bardzo miałem problem z ocenieniem, jaki duży jest to Y40. Więc tak, po płytkach sobie liczyłem coś tam, więc później tak, no i taki kształt został. W takiej zupełnej byle jakości co do kształtu. Chciałem, żeby był większy, już nie mówię o głębokości, ale faktycznie przyjąłem taką moduł 20 metrów, więc niecka główna to jest 20 na 20, część płytka to jest dodatkowe 5 metrów. Część płytka jest postawiona na zbiorniku przelewowym, czyli musi być to jest taki balansujący zbiornik, który balansuje wodę, czyli musimy mieć pewien zapas, bo na przykład ludzie wchodzą do wody, wypuszczają powietrze, nagle woda się wylewa i ta woda musi się gdzieś zmieścić, a później ludzie wychodzą z wody i tą wodę trzeba szybko dolać, tak? Więc jest po prostu taki zbiornik, który balansuje i to jest taka rezerwa tej wody. No ale teraz kolejna rzecz, ja chciałem po pierwsze, żeby w odróżnieniu od Y40 były ściany tunelu płaskie, żeby umożliwiały patrzenie, ponieważ łuk daje bardzo duże zniekształcenia. Fajnie to wygląda, jak przepływa rybka obok, bo ona się robi duża, natomiast żeby zajrzeć, jak tam tatuś gdzieś nurkuje, czy tam coś, w ogóle nie ma możliwości. Więc na początku żeśmy zrobili, że ta płaska ściana będzie 2,30 i dopiero 2,30 łuk, ale znowu wyszły nam cenowo takie jakieś chore ceny. Po drugie, jeżeli wyższa ściana, to musiałaby być jeszcze grubsza, to się wszystko zaczęło mnożyć. No i żeśmy de facto zdecydowali, że to będzie taki 1,80 m i dopiero ten łuk. Czyli dla większości niskich, jak się tam, oni nie widzą jakiegoś zakrzywienia na tej krawędzi, a z kolei dla wysokich mają problem, nie? Po prostu siatkarze wchodzą innym wejściem. Tak, siatkarze w ogóle albo się czołgają, albo na kolanach. Więc kolejną rzeczą jest to, że po nalaniu wody zbiornik, sam sześcian nasz, ta główna niecka lekko się rozchodzi, czyli w ogóle dokonuje się ruch jakikolwiek, oparcie wody wypycha ścianę i nawet jeżeli to jest 1/800, która jest zgodna z normą, no to jest nadal po środku 6 cm, tak? Czyli niecki ściana rozchodzi się 6 cm. Tak była projektowana, więc nie da się w konstrukcji, jakbyśmy tu wsadzili kładkę, która byłaby sztywna, łączyła dwie rzeczy, to w miejscach węzłów powstałyby takie naprężenia, że szkoda gadać. Więc co się zrobiło? Jest to klasyczny most.
Taki most, gdzie mamy przyczółki, które mogą się poruszać niezależnie od niecki i dopiero zrobił się problem, jak to uszczelnić, nie? Gdyby nie było wody, szyby nie wytrzymają naprężenia, tak? Czyli musimy podtrzymywać tą kładkę, jeżeli wypompujemy wodę, bo ona jest zaprojektowana tak, że tak jest wyażurowana, że po prostu musi być wypór wody, żeby ona pracowała właściwie. Jeżeli byśmy wypuścili wodę, to te siły ją opadną i wtedy my to ją musimy przechwycić, podeprzeć. Stąd mamy jakiś system, który jest przygotowany. Nawet jeżeli to będzie trzeba złożyć pod wodą, jesteśmy w stanie składać pod wodą i te siły z tej kładki przejąć. Tak? Woda w głównej mierze przelewa się przez lustro wody, przez lustro, tak? Czyli przez kanał przelewowy, spada nam do kanału i płynie do tego zbiornika przelewowego, tego balans tanku. I to jest tak jakby główny odbiór wody. No ale jakbyśmy całą wodę w obiekcie wymieniali, bo woda u nas krąży w tempie pół metra sześciennego na sekundę, tak? Czyli 500 litrów na sekundę przepompowujemy wodę w takiej normalnej pracy. No to przy powierzchni dostajemy już takie prędkości wody, byśmy dostawali, no bo woda mamy te punkciki, którymi nalewamy wodę, mamy w dnie, mamy w ścianach, no ale na końcu to musi się przelać przez górę, no to już byśmy dostawali takie prędkości, więc są dodatkowe takie ujęcia wody jak ten słup, który jest, taki słup i w nim są kratki, on zsie wodę i drugie w tubie na samym dnie też jest ssana woda, czyli mamy takie 3 ujęcia ssące wodę. To jest sprężarkownia i mamy tak, 2 bardzo duże sprężarki, tutaj widzicie, nie ma chyba w Polsce takiej, a w ogóle tej sprężarki nikt nie ma w Polsce, a to jest nitroxowa sprężarka, która bije nitrox, czyli sami wzbogacamy, nie domieszowujemy, tylko po prostu membrana jest i membranowa sprężarka. Problem jest w tym, to jest na przykład problem, tak, że teraz to jest 15 kW chyba i 10, czyli mamy 40 kW tutaj, i to sobie trzeba zdać sprawę, że w sprężarkach 40 kW to jest 98% ciepła, czyli mamy 40 kW ciepła. A tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Tutaj trochę to działa jak filtr workowy w odkurzaczu, tylko że mamy takie skarpetki, które wiszą, takie worki, ale rozpuszczamy tak jakby po stronie, wpuszczamy tak jakby do odkurzacza w pierwszym momencie diatomit. To jest taki puder, to jest ziemia okrzemkowa. I ta ziemia okrzemkowa bardzo szybko przylega do tych worków i tworzy taką skorupkę węglanową, taką skorupkę takiego kamienia na tym. I ten kamień super odfiltrowuje wszystko. To jest salka konferencyjna, tak, no jakieś tam media, coś. I w modelu biznesowym moim, jeżeli jesteście, na przykład współpracujemy, podpisaliście umowę B2B ze mną. Umowa B2B nie dotyczy entertainmentu, nie dotyczy rozrywki, dotyczy szkoleń. Za to macie dobrą cenę, ale musicie organizować szkolenia, czyli musicie rozwijać rynek. Za to ja Wam daję dobrą cenę i na przykład dostajecie ode mnie taką salkę. Nie, no to jest obiekt sportowy, praca biurowa, nie trzeba maseczek. Ustawodawca powiedział, że nie trzeba. Szatnie są małe, ale nie ma potrzeby, żeby były większe. No oczywiście. To co widzieliśmy, to po prostu dochodzi tutaj. Dochodzi tutaj, tu wytwarzamy wichurę. Wichura jest lokalnie uruchamiana, czyli nie schodzimy żaden na dół. Pokazaliśmy Wam deep spot od strony zaplecza. Myślę, że warto wiedzieć, co sprawia, że woda jest przez cały czas czysta i ciepła, a obiekt jest bezpieczny również dla nienurkujących osób. Atrakcje pod wodą musicie już odkryć sami.